Cześć, kochani. Znowu się widzimy, jak zwykle, 3 razy w tygodniu na naszych audycjach na kanale Barwy Zdrowia. Kanale dla tych, którzy są po raz pierwszy, może naszymi gośćmi. Kanale, który jest generalnie poświęcony wzrostowi świadomości prozdrowotnej, czy też zdrowotnej. Kanale poświęconym rozwijaniu tej świadomości, profilaktyce zdrowotnej i tak dalej. Tutaj mówimy o niezbędnej już dzisiaj suplementacji, odżywiania, czyli dożywianiu organizmu, o oddziaływaniach pól elektromagnetycznych na ludzki organizm, tych destrukcyjnych i tych terapeutycznych, bo są i takie, są specjalne urządzenia do wspomagania, do suplementowania naszych organizmów polami elektromagnetycznymi. Mówimy tutaj o wodzie, mówimy o całym konglomeracie czynników, które mają wpływ na nasze życie, nasze zdrowie. Również o psychice, o rozwoju duchowym i tak dalej, i tak dalej. Bez tego nic nie będzie. Nie jesteśmy, kochani, tylko chodzącym układem pokarmowym i czasami ewentualnie myślącym. Chociaż mówi się Homo sapiens, czyli człowiek rozumny, a homo to wiadomo, że człowiek, tak, tak. Natomiast czy sapiens to też niekoniecznie. I kiedy ten sapiens i tak dalej. E, O czym chciałbym dzisiaj po prostu porozmawiać? No, temat widzicie, miniaturka również znana jest i tak dalej. O tym, że wielu naszych wspaniałych lekarzy po prostu jest kneblowanych, stosuje się wobec nich retorsje, bo chcą wyleczać człowieka, leczyć uczciwie. Czy to znaczy, że inni leczą nieuczciwie? No, wynika z tego, że tak. Ci słudzy systemu, tak. A dlaczego by nie? Mówimy o systemie, nie mówimy o pojedynczych lekarzach, chociaż w tym odcinku będzie również o tym jednym pojedynczym, zwłaszcza lekarzu, profesorze Frydrychowskim szczególnie mowa. Omówimy jego list cały, otwarty list do środowiska i do władz. I przeżywaliśmy taką szczególną cezurę w naszych dziejach, a więc całą tą aferę covidową, czas potwornego kłamstwa, oszustw, malwersacji, przestępstw, także finansowych, doskonale o tym wiemy. Cały świat został zastraszony przez łotrów bez czci i sumienia, tak to trzeba nazwać. Powtórzę, został zastraszony przez łotrów bez czci i sumienia. Nie wiem, czy to są ludzie. Nie wiem, nie mam pojęcia. To zostawiam ewentualnie specjalistom od ezoteryki te rozważania, ale tak jest. Zrobiono próbę generalną. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to niech obejrzy sobie, jeszcze zdaje się, są na YouTubie audycje dotyczące otwarcia Olimpiady w Londynie w 2012 roku, w Barcelonie chyba 1998, jak dobrze pamiętam. Tam pokazywano, co z nami zrobią. Oficjalnie. Na Stadionie Olimpijskim w Londynie pokazano. Łóżka z dziećmi chorymi, jacyś dziwni panowie w cylindrach. Cała otoczka to była pokazane po prostu grafika COVID-a i tak dalej, i tak dalej. No więc o czym my mówimy? Dopiero teraz wychodzą różne kwiatki. One ukazywały się już wcześniej. I teraz, kochani, do tego mówmy o uczciwych lekarzach, bo tacy są. Trzeba ich naprawdę wspierać i szanować. To są cudowni ludzie, często płacą bardzo wysoką cenę. To jest właśnie profesor Frydrychowski, to jest doktor Zbigniew Martyka, to jest Hubert Czerniak, wielu innych lekarzy, których nazwisk nawet nie jestem w stanie wymienić, bo są to anonimowi bohaterowie i anonimowe bohaterki. I teraz, kochani, zanim przejdę do tematu z góry, jak zawsze Was proszę, bo to się później czasami zapomina o tym, proszę Was o subskrypcję, o lajkowanie, o jakieś małe nawet wpisy lub duże wpisy, komentarze. Dlaczego? Dlatego, że algorytmy YouTube'a, wiecie doskonale o tym, to zliczają, międlą i tak dalej. I chodzi o to, żeby coraz więcej ludzi po prostu oglądało te nasze po prostu audycje. I słuchajcie, już przechodzę do udostępnienia ekranu, pokażę Wam po prostu pewne rzeczy. Na początek, kochani, na przykład takie coś. Taki portal lekarzy dotyczący szczepień i
Naczelny Sąd Lekarski odbiera prawo wykonywania zawodu lekarcy za treści antynaukowe. A co to znaczy naukowe i antynaukowe? Kto zasiada w tych sądach lekarskich? Kto zasiadał w sądzie, który sądził doktora Huberta Czerniaka albo profesora Frydrychowskiego i tak dalej, i tak dalej. Naczelny Sąd Lekarski odebrał na rok prawo wykonywania zawodu lekarce Annie Furmaniuk, która w mediach społecznościowych w czasie pandemii pisała: plandemia to ściema. Oczywiście, że ściema i to była plandemia. I aktywnie zniechęcała do szczepień przeciwko COVID-19. A jakie dzisiaj skutki ponoszą ci, którzy się zaszczepili? Nadal są nagłe śmierci, naglica. Co? Może to nieprawda? Znaczy, ja nie mówię tego do was, kochani, tylko do tych, którzy usiłowaliby mieć ewentualnie inne zdanie. To niech sobie mają. Tylko niech zaczną troszeczkę myśleć i się uczyć. Czy po roku lekarka będzie mogła wrócić do zawodu? Pierwsze dni po prawomocnym wyroku każą wątpić, czy rzeczywiście wyciągnie wnioski. I to jest portal lekarzy? Jakich lekarzy? Obudźcie się. Znaczy mówię do tych lekarzy, którzy tutaj ewentualnie prowadzą. To był, słuchajcie, 2022 rok, końcówka. I teraz słuchajcie, e, tu mam troszeczkę różnych ciekawych takich historii. O, w maju podczas 15. Krajowego Zjazdu Lekarzy ustępujący z funkcji naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej Grzegorz Wrona informował, że do sądów lekarskich trafiły sprawy 116 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy kwestionowali pandemię i szczepienia przeciwko COVID-19. Punktem wyjścia był list podpisany przez nastawionych sceptycznie medyków, którzy apelowali do decydentów m.in. o niewprowadzanie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19, choć ani wcześniej, ani w momencie, gdy list powstawał, nie było żadnych wiarygodnych informacji, by taka decyzja mogła zostać podjęta, a obowiązek szczepień został wprowadzony dopiero na początku 2022 roku i dotyczy wyłącznie pracowników ochrony zdrowia oraz studentów. W dodatku w praktyce nie jest egzekwowany. To przy okazji, po co ten przepis? I teraz zobaczcie, wracam do tej sprawy. 116 lekarzy i lekarzy dentystów. Dla mnie to są bohaterowie. Dla mnie to są bohaterowie. Wielu z nich po prostu nie znamy, kochani. Kompletnie. Ale trzeba po prostu, wiecie, w duszy błogosławić tych po prostu ludzi, którzy kwestionowali pandemię i szczepienia. A druga sprawa, nie było przymusu, co się działo w jednostkach wojskowych na ten przykład. Ilu tam było bohaterów, żołnierzy, oficerów, którzy powiedzieli: nie, nie będę się szczepił. A ilu było wystraszonych. A na uczelniach medycznych, a w szpitalach, to co, nie było nakazu nieformalnego? Ja się też często stykałem z tego typu historiami, bo nawet w COVID-zie prowadziliśmy różnego rodzaju szkolenia. No to jest inna historia, trzeba było się ukrywać. I ludzie pytali mnie: Janusz, nauczyciele, ale co robić, bo dyrektor mi każe zaszczepić się. Mówię: "A jak to każe? To niech poda podstawę prawną. No ale jak ja tak mu powiem? No, nie wiem, jak powiesz, ale ja bym po prostu szybciej łeb ukręcił człowiekowi, gdyby do tego po prostu doszło. Oczywiście żartuję z tym łbem, ja jestem emocjonistą, ale bym twardo się postawił. Proszę podstawę prawną. Jeżeli nie, to co, ma pan zwolnić, to pójdę do sądu pracy i wygram w cuglach i jeszcze założę panu sprawę cywilną z odszkodowaniem. Od razu bym to sam powiedział. Bez litości. Kochani, dziś jestem bardzo kategoryczny, bo mam taki charakter. Przyszedł czas stawania w prawdzie i w końcu rozliczeń tych wszystkich łotrów z podciemnej gwiazdy. Gdziekolwiek oni by się nie kryli. To jest łotrostwo, to jest działania ludobójcze. Tak to trzeba prosto nazwać. I teraz, kochani, tą stronę zamykam, natomiast otwieram stronę sygnowaną profesor Andrzej Frydrychowski, dr Michał Lange, skutecznie wyleczyć. List otwarty profesora Andrzeja Frydrychowskiego. Ten list
powstał 23 kwietnia 2024 roku. List otwarty, zarządzanie naszą służbą zdrowia, gdzie prowadzi? Jakby motto. Nauka polega na kwestionowaniu i weryfikowaniu dogmatów, nie na ich powielaniu. Doczekałem się dziwnych czasów, w których białe jest czarne, a czarne białe. Tak przy okazji, pamiętacie, kto to powiedział swego czasu? Takie przejęzyczenie, ale podświadomość potrafi działać i wywlekać prawdę. Przedstawiane dowody, że coś jest białe, nie docierają do osób, które decydują o naszym zdrowiu i życiu. Staje się to niebezpieczne dla każdego z nas, ponieważ od paru lat spotykam się z absurdami zarządzania, postanowiłem te bzdury przerwać i poinformować szeroko społeczeństwo, co się dzieje. Uważam, że najcenniejsze, co mamy, to nasze zdrowie i komfort życia. W chwili obecnej zostaje to mocno nadwyrężone. Przedstawię to na swoim przykładzie, lecz dotyczy to wszystkich uczciwych lekarzy, chcących leczyć bezpiecznie według zasad zdrowego rozsądku oraz metod wypracowanych przez naturę od setek tysięcy lat. Dotyczy leczenia chorób przewlekłych. A tak przy okazji, ile mamy tych chorób przewlekłych? Kochani, mamy ponad 70 chorób, z którymi medycyna kompletnie sobie nie radzi. Jakie są tego przyczyny, że kompletnie sobie tego nie radzi? Przepraszam za moje, jeszcze raz powtarzam, emocje, ale ja żyję już od kilku dni tym artykułem, tymi treściami, bo one kapitalnie współgrają z tym, co ja sam czuję. I myślę, że z wami też. Tuż dość jest milczenia, dość tak zwanej politycznej poprawności, dość klękania, tak jest, panie doktorze i tak dalej, w stosunku do tych, którzy nas traktują parnoga, bogowie, jasnowidze. Proszę pana, zostało panu 3 miesiące życia i tak dalej, a ludzie nadal żyją na przykład i tak dalej. Trochę pokory może. A więc dotyczy leczenia chorób przewlekłych. Rozwój naszej cywilizacji spowodował lawinowy wzrost chorób cywilizacyjnych związanych z dominacją metod narzucanych przez duże koncerny, to jest farmacji oraz przemysłu spożywczego. Zgoda na 500%. Błędy w odżywianiu, leki, zatrucie środowiska powoduje uszkodzenie naszego układu odpornościowego. Efektem jest pojawienie się licznych chorób. Żaden organizm nie potrzebuje sztucznego tworu, jakimi są leki. W przyrodzie znajdziemy wszystkie potrzebne związki do leczenia. Tutaj pojawia się konflikt interesów. Przemysł chce sprzedać nam jak największą ilość pseudoleków na każdą chorobę. Kochani, otwórzmy telewizor tylko. Tylko po jakiejś audycji momentalnie leki, leki, leki na wszystko. Na suchy kaszel, na mokry kaszel, na ćwierć suchy i 3/4 mokry i odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Przemysł chce dostarczyć jak największą ilość bezwartościowego pokarmu. Wszystko wbrew ewolucji, wbrew naszemu zdrowiu, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Tutaj rozpoczyna się rola lekarza. Każdy normalnie myślący lekarz będzie szukał przyczyny powstania choroby i ją postara się usunąć. To jest logiczne. Natomiast przemysłowi zależy, żeby pacjent był wiecznym pacjentem i przyjmował coraz większe dawki leków. Nie jest zainteresowany wyleczeniem, bo straci klienta. Klienta, nie pacjenta. Teraz zaczyna się bezwzględna walka o pieniądze. Metody tej walki są znane od zawsze. Ostatnią mafię doprowadziły ją do perfekcji. Tak, to są mafie, posuwające się nawet do morderstw. Bo jest wiele przykładów morderstw lekarzy. Zabójstwa lekarzy. Trzeba przekupić osoby decydujące o metodach leczenia. Ministerstwo, izby lekarskie, polityków, posłów i tak dalej. Trzeba zastraszyć osoby mówiące prawdę, w ostateczności pozbyć się ich. Większość osób się przestraszy i umilknie. Jestem w stanie to zrozumieć, bo nie każdy podda się systematycznemu grillowaniu, szczególnie jak ma rodzinę. Nie oznacza to, żeby milczeć. Ostatnio bardzo popularną grą w izbach lekarskich jest znana gra w pomidora. Jak mówię, że mam zgodę pacjenta na wykonywane zabiegi, słyszę pomidor. Tłumaczę, że opieram się na literaturze naukowej i słyszę pomidor. Stosuję metody naturalne i słyszę, że szkodzę i tak dalej, i tak dalej.
Efektem końcowym tej gry jest zawieszenie mi prawa wykonywania zawodu. Profesor Frydrychowski, kapitalna postać. Smarkacze, gówniarze zawiesili mu prawo wykonywania zawodu. Za powstawanie plam na słońcu, nie za błędy w sztuce, a za poglądy i brak posłuszeństwa. Podstawą działalności państwa w dziedzinie służby zdrowia, a tu się nie zgadzam z panem profesorem, nie mamy służby zdrowia, mamy ewentualnie służbę opieki w chorobie. Nie wiem, czy to też jest opieka. Podstawą działalności państwa w dziedzinie służby zdrowia powinna być profilaktyka oraz stosowanie skutecznych i tanich metod leczenia nie mających działań ubocznych. W ten sposób poprawi się ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Uzyskamy dużo pieniędzy na naukę i dalszy rozwój metod inwazyjnych. Medycyna inwazyjna osiąga wprost genialne efekty. Diagnostyka pozwala na zajrzenie do poszczególnych komórek w poszukiwaniu patologii. Możemy zobaczyć lokalizację myśli w strukturach mózgu. Zabiegi chirurgiczne można wykonywać z dokładnością ułamka milimetra. To jest genialne i na to powinny iść pieniądze. Natomiast leczenie chorób przewlekłych to dramat dla ludzi. Powinniśmy postawić na odbudowę układu odpornościowego, co będzie skutkowało permanentnym zdrowiem. Ale komu na tym zależy? W prawie każdej mojej audycji o tym mówię. Nie jestem lekarzem, nie zajmuję się leczeniem, ale też pomagam już w tej chwili tysiącom ludzi. Autentycznie. To nie tak, że Dąbrowski zadziera nosa i się chwali czymś. Takie są fakty po prostu, kochani. Ja leczę metodami zgodnymi z naturą, to jest dietą, witaminami, suplementami, konopiami, stosuję refleksoterapię, elementy fizyki kwantowej, więc pola torsyjne. Moim celem jest regeneracja układu odpornościowego. Mam wiedzę z fizjologii, biochemii, biofizyki. Czytam najnowsze publikacje naukowe i kochani, to jest miód na moje serducho. Bo o czym od lat też mówię, od końca 90. lat zajmuję się właśnie tymi wszystkimi elementami, mimo tego, że nie jestem lekarzem. Nie chodzi mi o to, że o jakieś podziw, wywołanie podziwu, tylko co się stało, że zostałem skierowany na tą ścieżkę i to ścieżkę skutecznego działania. To jest fantastyczne. Ja sam po prostu rozdziawiam buzię z zadziwienia. O co chodzi? Że coraz więcej takich ludzi jest. Tak jak profesor Frydrychowski, nieskromnie może zabrzmi, ale ja to traktuję jako rodzaj służby dosłownie dla innych ludzi, bo tak to jest. I wielu innych lekarzy, i wielu innych moich znajomych, którzy się też zajmują po prostu profilaktyką zdrowotną. Nawet otrzymałem tytuł profesora zwyczajnego od prezydenta. Dobieram leczenie tak, żeby usuwać przyczyny chorób, wspomagając organizm, żeby sam wyzdrowiał. Nie stosuję leków, które niszczą układ odpornościowy. Komisja powołana przez Izbę Lekarską w Gdańsku w składzie profesor Krzysztof Filipiak, farmakolog, profesor Tomasz Śmiatacz, choroby zakaźne, stwierdza brak przygotowania zawodowego profesora Andrzeja Frydrychowskiego. Istnieje tutaj konflikt interesów. Nie można zasiadać w komisji, nie może zasiadać w komisji osoba reprezentująca przemysł farmaceutyczny. Jeśli ja słyszę z ust osób z tytułem profesora, członków komisji oceniającej moje umiejętności, a właściwie ich brak, że takie leczenie to bzdura, komisja stwierdza, że nie ma to pokrycia w badaniach naukowych i pozostaje to w rażącej sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy i, cytuję, zobowiązuje go, czyli profesora Frydrychowskiego, do odbycia przeszkolenia uzupełniającego poprzez zrealizowanie pełnego programu stażu podyplomowego lekarza, w tym zdanie kolokwiów z prawa medycznego, orzecznictwa i bioetyki. Słuchajcie, to już nie jest cyrk, kochani. To jest chamstwo nad chamstwami. Przypomnijcie, przypomnę te nazwiska. Profesor Krzysztof Filipiak, farmakolog, profesor Tomasz Śmiatacz, choroby zakaźne.
Chamstwo niewyobrażalne. Skandal nad skandalem. Jeszcze w żadnej audycji tego tak nie mówiłem. Bo nie chodzi o mnie, tylko chodzi o zupełnie kogoś innego. O człowieka uczciwego, do, do ostatniej niteczki, że tak powiem, uczciwego. Podobno moje poglądy, czyli profesora Frydrychowskiego, podważają podstawowe kanony medycyny. Czyli moje poglądy zagrażają pacjentom, którzy nie mieli nigdy żadnego powikłania po moim leczeniu, wyzdrowieli. Czegoś nie mogę pojąć. Można leczyć lekami, doprowadzać do zgonu w imię prawa, a za wyleczenie bez powikłań mam odebrane prawo wykonywania zawodu. Propagowane przeze mnie tanie i skuteczne metody leczenia naturalnego, które nie posiadają działań ubocznych, zostały przyjęte jako podważanie podstawowych kanonów medycyny. Niech sami pacjenci to rozstrzygną, gdzie chcą być leczeni. Podważanie podstawowych kanonów medycyny. To są, ci dwaj panowie to są łotry po prostu. Albo kompletnie nie mają pojęcia o nauce, o prawdziwej nauce, albo po prostu to, co powiedziałem. To jest łotrostwo. To jest łotrostwo. Ja nie chcę znać tych osób, nie chcę znać instytucji, którą reprezentują. To oni powinni być skierowani na podstawowe szkolenie z myślenia. To oni przyczyniają się do śmierci ludzi i co gorsze, do znacznego pogorszenia jakości życia. Jeżeli tłumaczą, że można stopę cukrzycową łatwo i tanio wyleczyć, a nie wykonywać amputację, to słyszę, że moje poglądy odbiegają od standardów medycyny. Szanowni pałkarze systemu, nigdy już nie nazwę was kolegami. To wy stoicie na straży interesów producentów leków. Największą tragedią, do której doprowadziliście, to podważenie zaufania do lekarza. Oczywiście, że tak. Wielu moich znajomych mówi, w życiu nie pójdę już do lekarza. Chyba że będę umierający, wypadek i tak dalej, bo medycyna interwencyjna stoi na bardzo wysokim poziomie. Ale medycyna tych chorób przewlekłych to jest dno. To jest dno zwyczajne. To jest leczenie, 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 leczenie i zatruwanie organizmów pacjentów tym świństwem chemicznym. Jak ktoś ma inne zdanie, może ktoś pierwszy raz ma inne zdanie, to się po prostu niech zapozna z rzeczywistością. Niedawno przyszedł do mnie pacjent z chorobą nowotworową w trakcie chemii. Lekarz prowadzący, onkolog, zabronił mu stosowania witamin i suplementów. Jego poziom witaminy D3 wynosił 6,6 nanograma na mililitr. W ten sposób jego szansa na wyleczenie stała się równa zero. I to jest dobro chorego? Przysięga Hipokratesa jest dla was abstrakcją. A przy okazji, kochani, pan profesor tu poszedł na skróty pewnie myślowe, bo nie ma już przysięgi Hipokratesa. Jest tak zwane przyrzeczenie lekarskie, które skrótowo nazywane jest przysięgą Hipokratesa. Kochani, ja mówię w moich wykładach na temat nowotworów. Ci lekarze, którzy zabraniają stosowania witamin, w ogóle suplementów, zwłaszcza naturalnych i tak dalej, nie wiem, co popełniają, działają przeciwko interesie po prostu zwyczajnie chorego. Z wnikliwie przeze mnie przestudiowanych zasobów nauki, popartych doświadczeniem wielu wybitnych lekarzy z całego świata, jednoznacznie wynika, że wiele chorób przewlekłych, uznanych przez okręgowe izby lekarskie za nieuleczalne, można w pełni skutecznie leczyć. Najpierw jednak trzeba chcieć, a po drugie umieć. Funkcjonariusze Gdańskiej Okręgowej Izby Lekarskiej po pierwsze nie chcą, co zrównuje ich z przemysłem farmaceutycznym. To jest przemysł w ogóle pogardy, tak prawdę mówiąc. A hołdując zasadzie leczyć, by nie wyleczyć, polski lekarz staje się w istocie akwizytorem firm farmaceutycznych. Na szkolenie proponuję wysłać wszystkich nierozumiejących podstaw medycyny, czyli fizjologii, biochemii, biofizyki. Oczywiście. Kilka lat temu miałem taki przypadek, znajomy przyszedł, rozmawiamy, ma problemy z nerkami, ja mówię, no dobra, no to w tym momencie, Mikołaj, trzeba
zacząć się silnie odkwaszać. To jest podstawowa sprawa. Nie, 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 bo nie wiedział, czym ja się zajmuję. Nie, nie, ja muszę się zakwaszać. To mnie zaskoczyło, kochani. Dlaczego? Bo jak on powiedział, to coś musiał wiedzieć na ten temat. Ja mówię, zaraz, zaraz, ale kto ci powiedział, że musi się zakwaszać? No lekarz, który mnie prowadzi. I coś mnie tknęło. A co ci ten lekarz powiedział? Co ci powiedział, czym ty się masz zakwaszać? No kazał pić jak najwięcej wody z sokiem z cytryny, żurawinę jeść i tak dalej. Ręce mi opadły. Powiedział lekarz prawidłowo, bo to może wpływać. Oczywiście. Sok z cytryny, który jest kwaśny, sok żurawiny, który jest kwaśny, ale rozkłada się z odczynem zasadowym. No więc się po prostu kłaniają podstawy biochemii. Kochani, wy nie musicie znać się na fizjologii, biochemii, biofizyki, ale lekarz ma to znać. Co lekarze wiedzą na temat wpływu jedzenia, w tym pożywienia, na funkcjonowanie organizmu? Co lekarze wiedzą na temat pól magnetycznych, wody i tego wszystkiego, o czym ja niejednokrotnie mówię? Na temat psychiki, jak psychika, jak podświadomość, jak nasze nastawienie oddziałuje na chorobę. Co wiedzą? Ja mówię o całym systemie lekarskim. Nie mówię o pojedynczych lekarzach. Od tej chwili moje zawodowe i naukowe poglądy dotyczące leczenia chorych są wyłącznie moimi poglądami. Łapy od nich precz. Dyplomu lekarza, stopni naukowych i tytułu profesora medycyny nie macie prawa odebrać. Ideałem dla ZUS-u jest człowiek, który umiera zaraz po przyznaniu emerytury, a moje zgromadzone pieniądze są w imię prawa kradzione. Tak, ja od wielu lat mówię, że dobry emeryt to martwy emeryt. To są moje pieniądze, które należą się osobom, które wskażę w moim testamencie. Wara od nich z łapami. Mimo dojrzałego wieku wierzę, że doczekam chwili, gdy obecni włodarze Gdańskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej i innych izb naruszający prawa pacjentów do bycia zdrowym, prawo etyki lekarskiej i zasady konstytucji zostaną skutecznie rozliczeni, zarówno prawnie, jak moralnie. Wierzę, że staną przed prawdziwym sądem, nie ustawionym, bo to również już przećwiczyłem. Nastąpi rozliczenie niepotrzebnych zgonów i cierpienia. Będę na to czekał razem z moimi zdrowymi pacjentami, którzy według Gdańskiej Okręgowej Izby Lekarskiej już dawno powinni być na cmentarzu. Ryba psuje się od głowy. Jeżeli żyjemy w państwie, które pozwala na takie bezprawie, a wręcz je popiera i daje przykłady bezkarności, to co może zrobić zwykły, bezpartyjny obywatel, lekarz? Jedynie nagłaśniać bezprawie i dalej robić, co robił. Golę się codziennie i ciągle z przyjemnością na siebie patrzę w lustrze. Może trochę konkretnych faktów i pytań do pałkowników z izb lekarskich. Mocne słowa i bardzo sprawiedliwe. Dołączam do profesora Frydrychowskiego. Funkcjonariusze Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, chcąc poniżyć, a właściwie upodlić profesora medycyny, skierowali mnie na pełne szkolenie z zakresu elementarnej wiedzy lekarskiej. Tymczasem z powodów, które wymieniam poniżej, sądzę, że takim postępowaniem kompromitują nie mnie, lecz Gdańską Izbę Lekarską oraz wszystkie izby lekarskie, które tworzycie wy, polscy lekarze, a głównie polską naukę. Nie funkcjonariusze Okręgowej Izby Lekarskiej decydowali o moim rozwoju naukowym. Nie oni przyznawali tytuł profesora, ale jako zwykle lekarze zasiadacie w fotelach izby, wypłacając sobie bezprawnie pensje z pieniędzy przymusowo pobieranych z naszych kont osobistych. Nie to było celem reaktywacji izb. Warto wrócić i zobaczyć, jaką misję mają do spełnienia izby lekarskie. Kto zadecydował, że jako lekarze nie składacie przysięgi czy przyrzeczenia? Dlaczego boicie się służyć choremu? Dlaczego uciekliście jak szczury przed chorym na COVID-19? Dlaczego nie ma dochodzenia za nadmiarowe zgony? Ponad 200 000.
Dlaczego Izba Lekarska jako wydawca nie musi redagować gazety w taki sposób, aby z jakimkolwiek zainteresowaniem chciało się ją czytać? Dlaczego nie publikujecie żadnych badań dotyczących COVID polskich naukowców? Czy ich nie ma? Dlaczego przez 33 lata Izby nie zrobiły ani jednego referendum, aby dowiedzieć się, jak środowisko was ocenia? Czy jako społeczeństwo wiemy, na co izby lekarskie wydają miliony złotych tylko ze składek 288 milionów. Składki przymusowe ściągane od lekarzy. Łotry nad łotrami. Zostałem ukarany najsurowszą karą, choć nie popełniłem żadnego błędu medycznego. Żądam więc przedstawienia mi listy osób składających skargę na moje leczenie, listy osób, które z powodu mojego leczenia zmarły oraz wyjaśnienia, skąd tak wysoki wymiar kary, czy jest on zgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Czy błędem jest brak posłuszeństwa względem mainstreamu lekarskiego, który aportuje i jest z ręki przedstawicieli firm medycznych i farmaceutycznych oraz polityków? A może jest jak posłuszny pudelek, a może też jak posłuszny pudelek powinienem milczeć, nic nie mówiąc, że uzyskują doskonałe rezultaty leczenia bez użycia produktów firm farmaceutycznych. Czy nie jest moralnym i zawodowym prawem lekarza publicznie głosić, że uzyskuje pozytywne wyniki leczenia, skoro kilka tysięcy moich pacjentów nie ma żadnych powikłań? Zwłaszcza gdy ulotki niemal dla każdego leku rekomendowanego przez izby lekarskie informują drobnym druczkiem o gigantycznej liczbie skutków ubocznych związanych z ich stosowaniem. I choć sąd lekarski nie dowiódł mi, że wyrządziłem krzywdę lub szkodę jakiemukolwiek pacjentowi, to zastosowano wobec mnie karę najwyższą. Nie za delikt dyscyplinarny ani karny, za jego skutkową postać, lecz za moją wiedzę, moje poglądy i sposób wykonywania zawodu. Zasadniczo różniący się od podejścia do chorych, które akceptują izby lekarskie. Niebezpieczne dla zdrowia pacjentów jest brak podstawowej wiedzy medycznej funkcjonariuszy izby dotyczące wpływu komórek macierzystych grasicy produkujących hormon grasicy tymozynę alfa-1 na układ immunologiczny w leczeniu choroby nowotworowej. Brak znaczenia podawania witaminy C, którą ja uważam za podstawę profilaktyki, leczenia i zdrowia. I tak dalej, i tak dalej. Czy to nie wy macie wkład w nadmiarowe zgony Polaków? Nie tylko na COVID, ale na posocznice szpitalne? Czy ktoś to wyjaśni, opublikuje, przyzna się? Macie gazety, nie wstydźcie się przyznać. Może społeczeństwo to wybaczy. Gdańska Izba Lekarska z awangardy medycyny zmieniona została w Izbę Pałkarską. Izby lekarskie pozbawione moralnego oblicza nie potrafią bronić uczciwych lekarzy zorientowanych na skuteczne przyczynowe leczenie. Zmuszacie nas do zdobycia punktów edukacyjnych na spotkaniach firm farmaceutycznych reklamujących swoje produkty. To jest współczesna wiedza lekarza? Do tego suweniry w postaci reklamówek. W całym świecie istnieją uniwersytety medycyny komplementarnej, gdzie lekarz i naturopata, także profesorowie, współpracują dla dobra chorego. Izby do tego nie dorosły. Pierwszym obowiązkiem człowieka jest rozumność. Kto was tego pozbawił? Wszystkich lekarzy podzielających moje poglądy zapraszam do zapoznania się z działalnością dwóch stowarzyszeń. Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, którego jestem prezesem, oraz Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, którego prezesem jest dr Dorota Sienkiewicz. Nie jesteśmy sami. Są jeszcze osoby, którym zależy na dobru pacjenta i uczciwie wykonywanej pracy. Połączmy się. Walczmy o zdrowie i życie wszystkich Polaków. Weźmy zdrowie we własne ręce. Przestańmy wykonywać ślepo bezsensowne zarządzenia wpływające negatywnie na nasze zdrowie. Zarządzenia wbrew logice i wynikach licznych badań naukowych.
profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Frydrychowski. Przypominam kodeks etyki lekarza, którą władza tak skutecznie omija. Artykuł 2 kodeksu etyki lekarza. Najwyższym nakazem lekarza jest dobro pacjenta, a nie firm. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady. Artykuł 6. Lekarz nie ma niczym nieograniczoną swobodę w zakresie wyboru metod, które uzna za najskuteczniejsze. Byle wybór nie kłócił się z aktualną wiedzą medyczną. Ja to rozumiem jako wiedza zdobyta z publikacji naukowych i potwierdzona w badaniach naukowych. Przewaga korzyści nad skutkami ubocznymi. Jeżeli brak jest skutków ubocznych, to należy takiego lekarza karać bardzo surowo. Lepiej stosować leki z bardzo dużymi działaniami ubocznymi w imię prawa. I tak to, kochani, jest. Zatrzymuję to już udostępnienie. Ogromny szacun dla profesora Frydrychowskiego za ten list, za to świadectwo prawdy. Ogromny szacunek dla wszystkich tych lekarzy, którzy w okresie covidowym, post-covidowym i teraz płacą bardzo wysoką cenę, gdzie rachunki wystawiają im oszuści medyczni, pajace, pałkarze. Używam słów profesora. Czy kogoś obrażam? Przestępcę można obrazić za to, że się mówi, że popełnił przestępstwo? Nie rozumiem. Posłuchajcie, każdy z nas ma różnego rodzaju doświadczenia. Swoje doświadczenia szczególne też zdobywałem w czasie tej hucpy covidowej. 2019, 20, 21, 22 rok. Nie chodzi o bohaterszczyznę, uchowaj Boże, tylko widać, musiałem się z tym zmierzyć, żeby zdobyć pewne jakieś doświadczenia i zobaczyć, kim ja jestem. Czy ja wymięknę, czy też nie wymięknę. Nie założyłem szmaty ani jednego dnia na usta. Wielu z was też na pewno. Borykaliśmy się w sklepach, borykaliśmy się w różnych instytucjach, borykaliśmy się na różnego rodzaju demonstracjach, gdzie lano nas gazem. Chwała Bogu, nie dostałem takiej dawki. Dosłownie może 2 metry dalej zlano pewien policjant, psychol, za potrójnego szeregu policjantów lał. Tak wszystkich jak leci z takiej dużej butli. A więc dlaczego ja o tym mówię i tak emocjonalnie? Bo ja po prostu widziałem pewne rzeczy i przeżyłem to wszystko. I po prostu uważam, że należy tych łotrów rozliczyć wszystkich bezwzględnie. Zdaję z tego sprawę, jestem człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, że tu być może na tej mateczce ziemi tych drani się po prostu nie dojdzie do ich rozliczenia. Może gdzie indziej zostaną rozliczeni. Ale to, co się da rozliczyć, to trzeba. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie reagujemy na przestępstwo, bo to było przestępstwo i to była władza, która stała na tym przestępstwie. Pamiętam 16 maja 2020 roku, potężna demonstracja przedsiębiorców, w której uczestniczyłem w Warszawie, Plac Zamkowy. Ścigano później nas jako przestępców. Najpierw były komunikaty, proszę się rozejść do domu, proszę iść i tak dalej. No a akurat ja byłem w grupie, która była zamknięta. 3 szpalery po prostu policji. Ja mówię do tych policjantów, dowódców, no mówię, to chcemy się rozejść. Nie, nie, dla was mamy, w stosunku do was mamy inne rozkazy. Wszystkich porozwożono po różnych komendach. Z Warszawy do Legionowa, gdzieś tam jeszcze, nawet ktoś tam trafił do Lublina, mnie na Malczewskiego zamknięto. Kilkanaście godzin siedzieliśmy tam jeszcze z jedną grupą. Później wygrałem 2 sprawy sądowe. I myślę, że będzie pewne pokłosie, bo będę chciał się z wami pewnymi rzeczami podzielić, bo wtedy zażądano stawienia się gdzieś tam na komisariat w Ząbkach, ale mogłem coś napisać. To wywaliłem pismo na 21 stron i myślę, że z tego też kilka audycji powstanie. Po co? Żeby dać po prostu pewne świadectwo głupoty, bez sensu ludzkiego, tych władców, którzy rządzili, którzy na przykład 16 maja demonstracja była zgłoszona, było wolno i tego samego dnia
niejaki Kamiński i Morawiecki wydali, abstrahuję od moich, od jakichkolwiek poglądów politycznych. Ja mówię o tych, którzy rządzili. Wydali rozporządzenie, jak dobrze pamiętam, 848, bo ja pytam policjantów, na jakiej zasadzie żeście nas zamknęli? A ja na zasadzie zarządzenia. Jakiego zarządzenia? I oni mi pokazują. Jak dobrze pamiętam, znajdę tą karteczkę. 848. O tym, że nie wolno, bo jest to teren zagrożony pandemią i takie inne tam pierdolety. Ale odbiegam troszeczkę od tematu. Buzuje we mnie to. Ciągle to pamiętam, bo ci eksperci tak zwani medyczni, te sztuje eksperckie, których było pełno w telewizji, dalej łby podnoszą, dalej nam grożą. Dzisiaj niejaki Grzesiowski straszy, że dzieci nie będą mogły być przejmowane do szkół, do przedszkoli, do żłobków i tak dalej, jeżeli nie zostaną zaszczepione. Skończy się Grzesiowski i skończą się inni. Przyjdzie czas. Łotry. Fauci już, osławiony Fauci, Bill Gates i tak inni. Już wiemy doskonale, co to są za ludzie. Trzeba się przyglądać wszystkim. Kochani, kończę tą bardzo emocjonalną audycję, bo buzuje to wszystko we mnie. Taki jestem. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba. Potrafię być bardzo łagodny, ale w sytuacjach takich ekstremalnych, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, czego się można spodziewać. Kochani, kończę to emocjonalne wystąpienie. Zdaję z tego sprawę, że wielu z Was może się to nie spodobać, ale kochani, naprawdę trzeba zacząć stawać w prawdzie. Nie będzie tak, że ktoś pluje nam w twarz, a nie, to deszczyk popadał. Nie ma czegoś takiego. Zło się boi. To strach ma się nas bać. Koniec, kropka. Proszę Was o suby, o lajki, o zabieranie głosu. Podzielcie się może swoimi doświadczeniami z tych pandemicznych również lat, jak to bywało. Pochwalcie się zwyczajnie. Dajcie świadectwo prawdzie. Trzymajcie się, papatki. Do następnego zobaczenia. Może bardziej spokojniejszego.